Dzień dobry, dzisiaj z Dolnego Śląska, a dokładnie z Wałbrzycha. Wałbrzych jest położony, jeśli ktoś tak na szybko nie kojarzy, 80 km od Wrocławia w kierunku Czech, tak jakbyśmy jechali do Pragi. I co ciekawego można zobaczyć w Wałbrzychu? No, na przykład jeden z największych zamków w Polsce, czyli Zamek Książ, albo na przykład Muzeum Porcelany. Może nie tak jak w Ćmielowie, ale jest. Czy na przykład Plac Magistracki, potocznie nazywany Drugim Rynkiem, tutaj w Wałbrzychu, i znajdujący się przy nim neogotycki ratusz. Ale przede wszystkim, przynajmniej jak dla mnie, miejsce jedyne w swoim rodzaju, bo nigdzie indziej nie ma chyba nawet podobnego obiektu, jakim jest Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych w jednym. To miejsce zostało stworzone przez bardzo wyjątkową osobę, wałbrzyczanina, a tą osobą jest pan Jerzy Mazur. Tym, którzy interesują się ogólnie motorsportem, to postaci pana Jerzego raczej nie trzeba przedstawiać. Natomiast nie każdy, kto będzie oglądał ten film, musi interesować się czy to wyścigami, czy rajdami, więc w dużym skrócie pan Jerzy Mazur to jest pasjonat motoryzacji, konstruktor, przedsiębiorca, były kierowca wyścigowy, rajdowy, ale przede wszystkim chyba najbardziej znany jest z tego, że wraz ze swoim pilotem, panem Julianem Obrockim, w roku 1988 przejechali rajd Paryż-Dakar polską ciężarówką Star 266. I to jest mega ciekawa historia, szczerze polecam poczytać trochę więcej. Jest kilka artykułów w internecie, które bez problemu można znaleźć. Także ja kończę ten pyszny sernik w kawiarni Zielona Sofa, dopijam kawę i ruszamy dalej. I jesteśmy już właśnie na ulicy, która prowadzi do muzeum i zobaczcie proszę tutaj. Ulica Ayrtona Senny, która od 2015 roku jest oficjalną ulicą Wałbrzycha. A tutaj, proszę bardzo, pomnik Ayrtona Senny, oficjalnie odsłonięty 18 września 2021 roku. I właśnie z miłości do ogólnie sportów motorowych pan Jerzy Mazur postanowił stworzyć to wyjątkowe miejsce, jakim jest Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych. A jeżeli chodzi o ulicę i pomnik Ayrtona Senny, jeszcze może tylko takie szybkie przypomnienie, bo nie każdy musi kojarzyć, kim był Ayrton Senna. Ayrton Senna to był pochodzący z Brazylii najlepszy kierowca Formuły 1 wszechczasów, trzykrotny mistrz świata, ale przy tym był to bardzo wierzący, bardzo dobry człowiek, który ogromnie pomagał osobom potrzebującym, szczególnie dzieciom. Przeznaczał duże pieniądze między innymi na fawele, też zawsze starał się to robić bez zbędnego rozgłosu, osobiście, a nie poprzez jakieś organizacje, chcąc mieć po prostu pewność, że pieniądze trafiają tam, gdzie powinny. A pan Jerzy Mazur miał tę ogromną przyjemność poznać osobiście Ayrtona Sennę, śledzić jego karierę i zapytany właśnie kiedyś o to, skąd pomysł na to, aby postawić pomnik Ayrtonowi Sennie, powiedział bardzo krótko: takich ludzi trzeba kochać, a po śmierci o nich pamiętać. I nic więcej chyba tutaj nie trzeba dodawać. Także wchodzimy do środka. I powiem tyle. Już po kilku krokach czuć, że to jest miejsce z duszą i stworzone przez pasjonata. Jeśli ktoś będzie w Wałbrzychu albo gdzieś w okolicy, to niech koniecznie tu zawita. Jeszcze taka ciekawostka, bo tak jak wspomniałem, to muzeum to jest Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych. I na pewno każdy słyszał tę historię o zaginionym pociągu ze złotem gdzieś tutaj w okolicach Wałbrzycha, gdzieś w lesie, zakopane to złoto, czy zakopany cały pociąg. Nic takich rzeczy. Wiecie, gdzie jest to złoto?